Dzień dobry, ja tutaj w sprawie podsumowania miesiąca. Proszę poczekać jeszcze chwileczkę w związku z tym, że obliczenia jeszcze nie są dokonane. Nie wiem, z błyszczykiem lepiej czy bez? No dobrze, to wiatr nie wieje, to można przeżyć. Dobra, mam zrobione odliczenia. Proszę Państwa, więc zaczynamy. Zasunę szybę, żeby tam ten robór nam tutaj nie robił hałasu. Monitor obrócę, żebym patrzyła na Was. No dobrze, proszę Państwa, witam Was już w szóstym podsumowaniu miesiąca w tym roku. Dobrze mówię? Tak, szósty miesiąc zakończyliśmy, czerwiec. Ten rok 2020 zdecydowanie upływa nam pod znakiem tego powiedzenia, że jak nie urok, to sraczka. Pandemia, no można powiedzieć, że trochę przycichła, tak naprawdę w liczbach wcale nie przycichła, ale zrobiło się ciepło, wszyscy mamy dość, już zapomnieliśmy o pandemii. By the way, pamiętajcie o tym, żeby nosić maski. Ja wiem, no ale trzeba. Nosząc maski, no jakoś tam obniżamy prawdopodobieństwo tego, że zarazimy innych, jeżeli jesteśmy takimi bezobjawowymi nosicielami. Jeżeli nie chcecie nosić masek takich, ja mam i takie jednorazowe, to noście maski takie, czyli kominy, które się zakłada i się tak wkłada, wielorazowego użytku. Jeżeli chcecie, to pod spodem Wam zostawiam link ze zniżką 20 lub 15%, jak zwykle zapomniałam, sprawdźcie. Tylko w tym sklepie, tylko na to moje hasło, a my wracamy teraz, proszę Państwa, do podsumowania miesiąca. Więc tak, to jest pierwszy miesiąc po tym, jak zrobiłam sobie przerwę i pojeździłam sobie przez miesiąc po Europie. Jak pamiętacie, być może byłam strasznie stęskniona za gabarytami. I miesiąc się ogólnie zaczął świetnie, bo po pierwsze wróciłam i prosto pojechałam na granicę holenderską, gdzie mój zestaw stał już załadowany 6 metrami szerokości, wiozą taki krążek 15 czy 16-tonowy właśnie do Opola, więc super. 6-metrowy ładunek to jest właśnie taki, że no już dużo się jedzie z policją, było bardzo dużo komplikacji, było problemów ze zwężkami, z ekipami, które miały nam rozebrać te zwężki. Z 6-metrowym ładunkiem zawsze jest strasznie dużo problemów, z tego względu, że przez większość czasu właśnie trzeba jechać z pilotażem policji. Ta policja to nie jest tak, że jedna nas, jak mnie podejmie do pilotażu, to jedzie ze mną cały czas. Tylko na co chwilę się tam zmienia, średnio co 20-30 km. Były takie kawałki, gdzie nie trzeba było policji, była policja, gdzie się spóźniała, później nam się te policje nie zazębiały, później jeszcze się okazywało, że zwężka była dostępna, miała dostępność przejazdu zwężki dla mnie była późniejsza niż zakładano i później policja już nas nie chciała pilotować, ogólnie dużo zachodu, jak to zwykle bywa na gabarytach. Ale było świetnie, na koniec wjeżdżaliśmy z centymetrowymi luzami w bramę, później się okazało, że to jednak nie tam i trzeba wycofać i wyjechać w inne miejsce i tak dalej, więc było bardzo wesoło. Z tego ładunku jeszcze będzie film, ja go po prostu jeszcze nie zdążyłam złożyć. Później potem był od razu rotor, zaraz na powrocie w tym samym tygodniu w piątek załadowałam 5-metrowy rotor, 37-tonowy na powrót, dociągnęłam na granicę i wróciłam. No i spoko. Później na powrocie zaś w drugim tygodniu, proszę Państwa, jechałam suwnicę taką małą, 23-metrową do Chorzowa, ale tam fajna ekipa była w Chorzowie. Ja bardzo lubię zawsze do Polski przyjeżdżać z ładunkami. A szczególnie do jakichś nowych firm, bo tak do Pola to tam bardzo często jeździmy, więc tam już dosyć się dobrze znamy. To jest oczywiście bardzo fajnie, fajna atmosfera jest tam w firmie, w Enerconie, ale do nowych firm, a szczególnie na Śląsku, jak oni tam po śląsku godoją, to mi się zawsze podoba. Ja uwielbiam regiony, które mają własną taką bardzo charakterystyczną gwarę. I co? I później już był
Później był już koniec tygodnia, później z kolei ładowałam się zaś na Śląsku, wiozłam do Roztoku, później z Roztoku wiozłam łupkę. Z tego już film był, a nie było jeszcze, ale też będzie, bo jest już zrobiony, tylko czeka na napisy. I później zaś z powrotem do Polski sobie zjechałam z pilotem i pociągnęłam dalej łupkę i po łupce był Stator Ring. To był taki ładunek dziwny, pierwszy raz to wiozłam, troszeczkę byłam... Kiepsko się to wiozło, bo to był taki sam ring, jakoś tam 4,75 czy 4,50 szeroki, ale był taki dosyć dziwnie załadowany. No też chyba ten załadunkowy pierwszy raz, albo chyba pierwszy raz go sam ładował, bo kierował się bardzo stricte rysunkami technicznymi, które otrzymał to cała książka do jednego ładunku, jak to wszystko załadować, i na początku było tak właśnie, że mi załadował tak bezpośrednio na naczepę i się kapnął, że w rysunku technicznym trzeba dołożyć jeszcze drewienka pod spód, 4 takie małe drewienka. Się okazało jeszcze, że w ogóle dostaje też drugą połówkę ringu. No i to ważyłoby razem już tam 16 ton, a po ułożeniu tylko tego pierwszego półkola na tych drewienkach podłoga zaczęła trzeszczeć i te deski i stwierdziłam, że to jest zbyt punktowo załadowane i to tak nie da rady. I całe szczęście się dali przekonać, bo jak jest taki ktoś, kto jest nie do końca pewny i chce bardzo tak robić wszystko zgodnie, po niemiecku, zgodnie z rysunkiem technicznym, to czasami to gorzej trochę wychodzi. No koniec końców tak czy tak mi załadowali szerokość całą na lewą stronę. Zawsze jest szerokość fajnie sobie wypuścić na prawą stronę, lepiej się jedzie, bo ta szerokość, no częściej można puszczać osobówki, jechać tylko jednym pasem i puszczać tę szerokość na margines. Trzeba tylko po prostu bardziej uważać i patrzeć do przodu długodystansowo, żeby gdzieś tam nie przewalić jakiś wiadukt, gdy jest przewężenie. Po prostu więcej spada na kierowcę, no a jak już miałam tą szerokość na lewej stronie, to cały czas musiałam jechać 2 pasami, bo jednak ładunek jak wystaje za bardzo na ten szybki pas, to jest już zbyt niebezpieczne. Człowiek chciałby dobrze i puszczać te osobówki lewym pasem, ale trzeba jednak brać pod uwagę, że ludzie w czasie jazdy patrzą w telefony, myślą o innych rzeczach, są zmęczeni, może są mało spostrzegawczy akurat, zajęci myśleniem o czymś, o jakichś swoich problemach, no i łatwo jest o tragedię, szczególnie na niemieckiej, szybkiej autostradzie. Ale ogólnie wszystko było spoko, strasznie mi te ringi nabierały wiatru. Powiem wam szczerze, że jak teraz wożę, to takie ładunki właśnie okrągłe, rotory, statory. Chociaż stator teraz dopiero pierwszy raz akurat wiozę. Ale jak właśnie woziłam rotory, to jeszcze... te łupki ostatnio wiozłam. Te to dopiero nabierały wiatru, no. Często mi ludzie właśnie pytali dawniej, jak woziłam to śmigło cały czas, czy strasznie tym buja, a tym praktycznie wcale nie buja. One są opływowe i są tak ładowane, że właśnie to tak wszystko fajnie sobie, ten cały wiatr w czasie jazdy sobie fajnie po nich płynie. A właśnie te łupki, które tam zobaczycie dopiero, to one nabierały wiatru. Ten stator ring, który miałam, który był właśnie załadowany, o tak, to mi też nabierało wiatru, a bujało. W zakręty wchodziłam naprawdę bardzo, bardzo wolno, bo miałam takie wrażenie, że mi to zaraz położy na bok. No i tyle. Jeżeli chodzi o dni w pracy, w tym miesiącu, proszę Państwa, byłam 25 dni w pracy. Ktoś tam się mnie pytał. No, zresztą ja Wam to zawsze mówię, ile byłam w pracy, ile ładunków przywiozłam. Ładunków przywiozłam, proszę Państwa. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz 7 wiozę. No to jest pięknie. Wynika to z tego przede wszystkim, że jeździłam pełno. Jechałam z Polski gdzieś tam do Windparku w Niemczech załadowana i gdzieś tam z Niemiec wiozłam z powrotem ładunek do Polski i cały czas tam i z powrotem, także wygląda to po prostu pięknie. Myślę, że finansowo dla firmy też to wygląda pięknie, jak się jeździ pełno i pustych kilometrów jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Więc dobrze, a jeżeli chodzi o kilometry, to w tym miesiącu, proszę Państwa, na ten moment mam przejechane 5800 km. Kartę drogową zaczęłam 2 czerwca, więc skończę ją akurat też 2 lipca, gdy będę zrzucać ten ładunek, więc akurat będzie pełny miesiąc. Do rozładunku mam jeszcze 770 km, także no mniej więcej mi wyjdzie jakieś 6500 km w ciągu miesiąca. I taki był to miesiąc.
Co wam jeszcze chciałam powiedzieć? Oprócz koronawirusa, o którym zapomnieliśmy, jest ostatnio dużo powodzi. Szczególnie u mnie na Podkarpaciu. U mnie Podkarpacie jest zawsze raczej takie, jak ja mówię, u Pana Boga za piecem. Raczej nas wszystko tak omija. Taki bardzo fajny, spokojny region pod względem kataklizmów, ale niestety tym razem nas nie ominęło. Jasło zalane nawet, no u nas w gminie sąsiednie miejscowości też bardzo mocno ucierpiały. Przede wszystkim pewnie przez to, że został przerwany wał przeciwpowodziowy, jakiś tam podobno jeszcze z lat 80., czy z końcówki może lat 80., no i nawet właśnie jak moja ciotka, o której byliśmy wszyscy pomóc jej posprzątać po tej powodzi. Cała rodzina się zjechała od razu, bez dzwonienia, bez niczego, po prostu wszyscy wiedzieli, że jest w takim miejscu, gdzie pewnie ją zaleje i wszyscy po prostu się sami zjechali. No to właśnie opowiadała, że pierwszy raz w życiu czego coś takiego widziała, bo widziała przez okno, że gdzieś tam już sklep podsiąka wodą, a nagle zobaczyła 2-metrową falę, taką zalewającą, takie tsunami nagle zobaczyła, która w ciągu kilku sekund zalewała działkę. No u nich na szczęście nie było takich strasznie wielkich szkód, woda się wdarła do garaży, ale no dom na szczęście nie zalany, no ale było bardzo dużo sprzątania, było strasznie dużo mułu, tyle tych taczek mułu nawywoziliśmy i od razu trzeba było myć tą kostkę, bo inaczej to masakra. Także powodzie niestety. Mam nadzieję, że druga połowa roku będzie jakaś lepsza. Come on! 2020, co jest z tobą? Przecież my nie przeżyjemy tak długo w takich warunkach. Żartuję sobie, absolutnie sobie żartuję, bo tak naprawdę to uważam, że takie, jakby to powiedzieć, wygodne warunki życia nie sprzyjają rozwojowi ludzkości. O, tak bym to powiedziała. Tak bym powiedziała. Mamy tak super wygodnie. Mamy tak lekko. No wiadomo, że wszyscy pracują, ale ludzie zawsze pracowali. Od samego początku świata, żeby jeść, trzeba było pracować, polować i martwić się o wszystko, dach na głowę i tak dalej. No ale teraz mamy no jednak dosyć łatwo. Chociaż ten rok właśnie nie jest taki aż... Dobra, mniejsza z tym. Wiecie co wam powiem? Że jest 7 godzina, składam wideo i mam jeszcze godzinę na to, żeby się położyć. Jak szybko złożę i wtedy będzie jeszcze pół godziny na to, żeby was wrzucić. I tak zrobię. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Coś wibruje? To nie ja. Cześć!